Dzisiaj na moim kanale Podróżnicza Endorfina spotkałem się z Robertem, który prowadzi tutaj restaurację, kawiarnię Lulu Cafe Seranda, którą chciałem już od dawna odwiedzić, ale dzisiaj się, że tak powiem, przyszedł czas i odwiedziłem dzisiaj tą kawiarnię. Opowiedz mi, Robert, jak to się w ogóle stało, że Ty wylądowałeś tutaj w Albanii? Skąd w ogóle pomysł na biznes, żeby prowadzić restaurację tutaj, kawiarnię w Albanii? Super. Bardzo miło, że w końcu nas odwiedziłeś i dzięki wielkie, serdeczne za to. My już nawet z Magdą tutaj myślimy o tak zwanej checkliście zrobić albo właśnie nagrać pytania i odpowiedzi, bo te pytania są zadawane nader często, czyli jak to się stało, że my tu wylądowaliśmy, jak tu przyjechaliśmy, w ogóle skąd pomysł na to i tak dalej, i tak dalej. To są pytania tak zwane standardowe, na które oczywiście odpowiadamy bardzo chętnie, ale one powtarzają się już wielokrotnie, więc i tym razem Wam to wszystko opowiem. Więc cóż, 4 lata temu, a nawet już chyba ponad, przyjechaliśmy tutaj, nie, dobrze, równo 4 lata temu, bo to był koniec czerwca, 4 lata temu, czyli to mamy 2019 rok, przyjechaliśmy do Sarandy po prostu na wakacje. Mieliśmy po kilku latach ciężkiej pracy już zaplanowane te wakacje. Mieliśmy jechać w ogóle do Grecji, ale jakoś tam Magdzie wyskoczył link gdzieś tam chyba na Facebooku, czy tam gdzieś indziej, wakacje w Albanii. Skontaktowaliśmy się z właścicielami apartamentu. Okazało się, że są to Polacy tutaj, którzy kupili apartament. Byliśmy ich pierwszymi gośćmi w tym apartamencie. Przyjechaliśmy pod koniec czerwca, tak jak już wspomniałem. No i cóż, no oczywiście pojechaliśmy do Ksamilu na piękne, reklamowane plaże. No i tam po prostu jakby ktoś obuchem w głowę. Więc plaże przecudowne. 4 lata temu naprawdę nie było jeszcze tylu turystów co teraz, więc naprawdę było kameralnie, cicho, spokojnie, woda przepiękna, ciepła, plaże cudowne, z widokiem oczywiście na przepiękne góry, więc Madzia stwierdziła, że my się tu po prostu przeprowadzimy. Ja oczywiście w pierwszej chwili nie do końca byłem przekonany do tego pomysłu, ze względu na to, że no, firma, którą prowadziłem i prowadzę nadal, no, jest dość mocno zaawansowana już na rynku polskim. No ale okazało się, że da się pewne rzeczy zrobić, trzeba po prostu tylko chcieć. Więc po tych całych wakacjach przyjechaliśmy zaraz w październiku też tego samego roku już stricte pod kątem zakupu nieruchomości, którą nabyliśmy. No i po pierwszym lockdownie, bo to wtedy już rozpoczęły się te sprawy nieszczęsne, że tak powiem, zamknięto granice chyba w lutym albo w marcu, jakoś tak. Więc my na początku, dokładnie 2 czerwca przyjechaliśmy tutaj do Sarandy. Bo właśnie myślałem, że to był jakiś taki pomysł na nowe życie, że tak powiem, uciekając, znaczy przed... Nie, ta decyzja zapadła zupełnie przed całą tą zadymą światową, więc nie miało to nic wspólnego z tym tematem. Bardziej chodziło o to, żeby uciec od tego wyścigu szczurów, które gdzieś tam zawsze Magda o tym mówi, że ona była zmęczona ciągłą pracą, bo ona też prowadziła własny gabinet w Polsce, więc stwierdziliśmy, że tutaj będzie trochę spokojniej, więc spakowaliśmy cały swój dobytek, firmę jedną, drugą tylko trochę i przyjechaliśmy. Właśnie uprzedziłeś od razu moje drugie pytanie, czy że tak powiem, z tego co słyszałem, to żyje się tutaj spokojniej i lepiej i mniej pośpiechu jest. Dla nas jest lepiej, natomiast to, czy to będzie dla kogoś lepiej, to zawsze to są kwestie do dyskusji, do polemiki tutaj na wielu płaszczyznach, ponieważ no, Albania, jak to zawsze powtarzamy z Magdą, Albania nie jest dla każdego, absolutnie. Jest to dość specyficzny kraj, ludzie są wyjątkowi, przemili, sympatyczni, więc trzeba tu najpierw przyjechać, poczuć klimat Albanii i wtedy można twierdzić, czy ktoś
czy ktoś chciałby tutaj, ja to nawet trochę przekornie zawsze mówię, czy ktoś będzie pasował tutaj do Albanii. Dokładnie, bo też mi się tak wydaje, że tutaj albo przyjeżdżasz i albo pokochasz tą Albanię, albo powiesz, że no nigdy tu więcej nie wrócisz, bo powiem Ci, że na przykład mi się to podobało, że tu jest jeszcze tak, jeszcze jest taka wiesz, dużo tej natury jest. No, Natura jest nie spotkasz, przeogromna i przepiękna. jadąc drogą nie spotkasz po drodze, wiesz, osiołka, konia, kozy, żółwia przechodzącego przez ulicę. Tak, na to też trzeba oczywiście Plus, uważać. To jest zupełnie jakby odrębny temat tutaj, czyli podróżowanie po Albanii, po drogach albańskich, czy to jednośladem, czy samochodem, to jest już zupełnie inna kwestia i wielu turystów tutaj za głowę się łapie, jak przyjeżdżają, bo tutaj zasady ruchu drogowego są zgoła trochę inne. Kodeks drogowy jest bardzo podobny, natomiast zasady, które panują na drogach, są zupełnie odrębne i trzeba się troszeczkę nauczyć. Tak, zauważam, że tutaj tradycją jest takie wyprzedzanie na zakrętach. To chyba uwielbiają to. Ja mam... Bo jedzie za mną prosto, nie wyprzedzi. Dopiero jak przyjdzie wiesz, zakręt, on dopiero zaczyna wyprzedzać. Ja wymyśliłem tak, żeby tak po tych kilku już miesiącach obcowania z kierowcami albańskimi, mam takie powiedzenie, że Albańczyk najchętniej to by sam siebie wyprzedził i zaraz się zatrzymał, bo oni... Awaryjne światła i poszedł na kant. Dokładnie, więc no, to jest specyficzne, dlatego jakby wracając do klubu, tak jak dobrze, że nie powiedzieć, bo często ludzie mówią, że albo się ją pokocha, albo się znienawidzi. Nie, to nie należy jej nienawidzić, tylko albo się to znaczy, ją pokocha, może, albo się... nie nienawidzić, to po prostu więcej nie przyjedzie, bo powie, że nie pasuje, bo to jest... Więc mówię, bardziej ja mówię, że ktoś może tutaj podpasować do Albanii, a raczej nie Albania do niego, bo to też trzeba mieć na uwadze, że Albania się nie zmieni, a dwa, na pewno my, czy ktokolwiek inny, przynajmniej my nie mamy zamiaru jej zmieniać. Akurat ona nam właśnie pasuje, taka jaka ona jest, na to się godzimy, to wybraliśmy i tu się osiedliliśmy i żyjemy zgodnie z tym, co tutaj funkcjonuje, co nie oznacza, że oczywiście staramy się Albańczykom pewne kwestie spróbować tutaj pokazywać, że pewne rzeczy można zrobić inaczej, być może lepiej dla nich, ale absolutnie na siłę nie ma tutaj nikogo co zmieniać i nie mamy nic takiego w zamiarze, aczkolwiek przyjeżdża tu wielu takich śmiałków. Ale dużo zauważyłem właśnie, że dużo ludzi też tak z Polski, czy nie wiem, być może z Europy, przyjeżdża tutaj dlatego, że właśnie, że chcą być poza Unią Europejską, bo na przykład któregoś dnia, parę dni temu spotkałem, jadąc chyba bodajże do Vlory, na parkingu spotkałem Polaka, który kupił 4 mieszkania we Vlorze i on po prostu sobie już z tego żyje na emeryturze i on nie chce wracać do kraju, nie chce w ogóle osiedlać się na starość, wiesz, w Unii Europejskiej, bo jemu to pasuje, to co jest tutaj i żyje, powiedział, że żyje spokojniej tutaj niż według tych wszystkich przepisów, które... Jest to właśnie wynik tego, co powiedziałem, czyli Albania właśnie taka jest. Jest poza Unią Europejską, jest w Europie. Nic nie narzuca, wiesz, jakiś tam... I to jest taki lekki czasami paradoks, bo ludzie chcieliby uwolnić się od Unii, od tych nakazów, zakazów, przyjeżdżając tutaj do tej Albanii, która właśnie taka jest, ale jednak oni by chcieli ją zmienić i na siłę wprowadzać, a bo u nas jest tak i jest lepiej. No właśnie nie. Więc dlatego jakby reasumując to wszystko, Albania nie jest dla każdego, a na pewno jest dla każdego, kto lubi trochę wolności, swobody, super pogody, super klimatu, wspaniałych ludzi i na pewno bardzo dobrego i zdrowego jedzenia. Dokładnie, tak mówiłeś o ludziach. Ja w ogóle, ja byłem w szoku, jak pierwszy raz przyjechałem, a jestem dopiero tutaj drugi raz, byłem w tamtym roku. I na przykład dla mnie było szokiem to, jak wynająłem apartament, kwaterę i człowiek, który był właścicielem tego, wiesz, tej nieruchomości, w ogóle nie upomniał się o pieniądze, o jakiekolwiek podatki. Ja musiałem chodzić za nim i prosić się, żeby dać mu zapłacić, wiesz, dał mi samochód, wypożyczył mi samochód swój, wiesz, w ogóle nic nie spisaliśmy, żadnej umowy, nic. On po prostu powiedział mi, wiesz, relaks, no problem i odpoczywaj, a resztę samo, wiesz, się dobra. Albańczycy dają bardzo duży kredyt zaufania, szczególnie Polakom, wiesz, bo ja to tak zauważyłem, że Polacy jednak są tutaj traktowani przez Albańczyków trochę na takich preferencyjnych warunkach.
My mamy pewne swoje teorie, z czego to wynika, natomiast faktycznie oni bardzo często powtarzają takie kwestie, że my Polacy i Albańczycy mamy bardzo podobną historię, że mieliśmy komunizm, że nas trochę tak tłamszono za czasów dzień dobry, za czasów komunizmu, więc oni troszeczkę nas traktują jak takich, oczywiście nie chcę mówić dosłownie, ale trochę takich braci, którzy przeszli troszeczkę to samo. Oczywiście historia Albanii jest bardziej krwawa i niestety bardziej smutna, ale jednak może to jest taki Ale wydaje główny mi się, że oni mają też taki kręgosłup, chociaż teraz to jest trochę, że tak powiem, trochę nasz ten kręgosłup się trochę zmienił, trochę się naginamy za bardzo w niektórych kwestiach, ale Polacy też jakby są takim narodem, że jeśli potrzeba, to że tak powiem, powstaną, jeśli są tacy charakterni. Tak? I Albańczycy, tak wydaje mi się, też mają takie, że swoje takie zasady, wiesz, takie oczywiście, że bardzo tak, sztywne. oni są bardzo honorowi, dumni, co zresztą widać na każdym kroku. Wiele flag albańskich, oni się szczycą tym swoim orzełkiem dwugłowym i tak dalej, więc to jeżeli chodzi o ich dumę i narodowość, absolutnie jest to zauważalne na każdym kroku. Natomiast chodzi jakby o ich charakter, mentalność taką proludzką. Wielu Polaków, którzy tu przyjeżdża, mówią, że dawno nie spotkali się już na terenie Unii Europejskiej z takim zachowaniem, gdzie jest bezinteresowność, chęć pomocy drugiemu człowiekowi. To jest moje takie drugie zawsze powiedzenie, że w Albanii na pierwszym miejscu nie są pieniądze, jak często w Unii tak jest, ale właśnie człowiek. Więc jeżeli tobie coś się przytrafi na drodze, będziesz miał problem, nie będziesz mógł gdzieś dojechać, zatrzymasz się gdziekolwiek, włączysz te awaryjne i będziesz coś grzebać w telefonie, czy na przykład w mapie, albo nie daj Boże, coś ci się w samochodzie przydraży, otworzysz tą maskę, na 1,000,000% zatrzyma się zaraz jakiś Albańczyk i zapyta się, czy tobie nie pomóc, czy gdzieś cię nie podwieźć, nie podrzucić, a może załatwić naprawę samochodu, nie żądając w zamian żadnych pieniędzy. I tego w Europie chyba już Ale wiesz, brakuje, albo ty też się tego, nawet ty też twierdzi, tego że nie. doświadczasz, bo jesteś jakiś tam dłuższy czas Tak. tutaj, prawda? Ale normalnie, przynajmniej ja się z tym spotkałem, że generalnie jak ludzie tu boją się przyjeżdżać, bo oni jakby cały czas, nie wiem, mi się wydaje, że ta Albania taki dziki kraj i nawet jakby się, słuchaj, na przykład dla Ciebie sytuacja, że Albańczyk się zatrzymuje i proponuje Ci pomoc, to Ty to odbierasz tak jak trzeba, bo tu żyjesz jakiś czas. Ale na przykład jakiś turysta gdzieś z Europy, wiesz, nafaszerowany tymi fake newsami dookoła, on się będzie bał, wiesz, jakby, bo będzie, gdzieś tam będzie widział podstęp w tym wszystkim, wiesz. To, Albo jest może też, to wywodzi się, myślę, trochę też z tego, że Albańczycy za granicą prowadzą taką, a nie inną działalność. Oczywiście nie wszyscy, natomiast oglądali się różnych filmów typu Uprowadzona i tak dalej, gdzie tam Albańczycy występują. Gdzieś oczywiście, wiesz, inaczej. Kiedyś Polacy, jak jechałeś do Niemiec, jak mówiłeś, że jesteś Polak, to jesteś złodziej. Więc Polacy zasłużyli sobie na to miano, zapracowali, że tak powiem, na tą opinię. Oczywiście nie wszyscy Polacy byli złodziejami, ale taka łatka była. Więc Albańczycy też zapracowali sobie na pewne określenia na Zachodzie i niestety ci ludzie boją się tu przyjeżdżać. Tak samo jakbyś bał się pojechać na przykład do Meksyku. No bo wiadomo, Meksyk to kolebka karteli i tak dalej. Jest tam ale zobacz nawet w internecie, gdzieś nie otworzysz jakieś informacje, tam jest pełno informacji o tym, żeby, wiesz, że ludzie się boją tu, wiesz, przyjeżdżać, bo wiesz, nie wiedzą, co ich tutaj spotka. Nie ma, wiesz, mało jest takiego feedbacku pozytywnego. Tak, dlatego ten nasz kanał, który my też prowadzimy i sporo robimy live'ów, nakręcamy różne filmy, które mają na celu promować to i pokazywać Albanię taką, jaka ona jest. Czyli oczywiście i część turystyczna, która tętni życiem turystycznym, takim kurortowym, ale jednak częściej jeździmy gdzieś w góry, jeździmy pokazywać tą dziką Albanię, wioski w górach, pokazując tych ludzi, którzy tutaj żyją, żeby jednak ją trochę odczarować i pokazać, że tu jest naprawdę mega bezpiecznie, pięknie i można tutaj wypocząć. I wrócę też do tego,
jeść naprawdę super zdrowe jedzenie, bo mamy potwierdzenie od wielu lekarzy, którzy tutaj przyjeżdżają z różnymi problemami zdrowotnymi, głównie oczywiście przez układ pokarmowy, a tutaj jedzą wszystko i mówią, że nie dzieje się nic. Wracają do Polski 2-3 dni i temat wraca. No właśnie, widzisz, że to jest dużo rzeczy takich naturalnych, tak? Odwiedziłem Cię tutaj wcześniej rano, no to opowiadałeś mi o tych serach, o tym, że jeździsz specjalnie w góry właśnie, żeby sprowadzać te Tak. sery, bo wiesz, że on ma tą jakość, którą Ty chcesz promować w swojej kawiarni, tak? No i takie jest właśnie życie, że No, taka była idea, że otwierając kawiarnię, w ogóle nie myśleliśmy o tym, że będziemy tutaj cokolwiek innego jeszcze robić. Natomiast w związku z tym, że w Albanii nie ma kultu śniadań, oni tutaj śniadania dla nich, tak jak w innych krajach południowych jedzą croissanta z kawą, to tutaj jedzą byrka, to jest ciężko, jest napisane, że to jest maślanka, ale to jest taki rodzaj kefiru. może jakieś później jedzą śniadanie, Nie, bo widzę, nie że mają gdzieś w śniadania. tych knajpach zawsze siedzą gdzieś, wiesz, kawkę jakąś soczą, Tak. papieroski palą. I I piją. to sobie, tak, piorki. I tak się zastanawiałem, wiesz, mówię, kurczę, mówię, Nie, jak tam większość, to nie. tutaj gdzie się nie przejedziesz rano, nawet jak rano byłem któregoś dnia tutaj na tym bazarze, zobaczyć tym koło tej, No, wiesz, koło bulwaru. tak, dokładnie, koło bulwaru, no to też 8 rano, czy ten, a tam pełne kawiarnie, wiesz, no mężczyzn, Tak. bo kobiety nie widzę, Tak, żeby no, siedziały, w Albanii, popijały tak, poruszyłeś kawę. tutaj ten temat. I powiem Ci, w nawet nie Albanii- widziałem w Albanii, żeby nie widziałem Albanki nawet w restauracji, tak żeby siedziała i piła, albo alkohol piła, wiesz, nie? W Albanii jeszcze funkcjonuje patriarchat, więc głównie mężczyźni siedzą w kawiarniach i piją od rana właśnie zestaw podstawowy Albańczyka, tak go nazwaliśmy, czyli kawa, raki, woda. Czyli nie do końca są tacy, wiesz, ten islam nie jest do końca taki skrajny, tak? Bo No, z czego to wiem, wiem, że tu 75% ludności wyznaje islam, tak? W Albanii. Wiesz co, ja bym to podzielił Tak trochę. przynajmniej wiesz, z informacji. Tak, ale tu na przykład w Sarandzie jednak te proporcje są trochę odwrócone, ponieważ my jesteśmy blisko granicy z Grecją, więc tutaj bardziej prawosławie, jest oczywiście jest islam, ale i tak w Albanii funkcjonuje wolność wyznaniowa, nie ma żadnych tutaj absolutnie dyskryminacji wyznaniowych. Ja przez 3 lata, jak tutaj jestem, to nikt się mnie nie pytał, jakiego ja jestem wyznania, a tym bardziej nikt nie robił z tego powodu jakichkolwiek problemów. Zresztą mamy na kanale jeden filmik 1 listopadowy. Przejechaliśmy się tutaj z Maćkiem dookoła Sarandy, w sumie nawet trochę dalej niż dookoła, ale po miejscowościach okolicznych, pokazując właśnie różne kościoły, cmentarze i nawet główny cmentarz w Sarandzie. Nie ma wydzielonych miejsc dla muzułmanów, dla chrześcijan, dla prawosławia. Wszyscy leżą pomieszani w jednym miejscu, więc Albania moim zdaniem pod tym kątem jest bardzo tolerancyjna i każdy może tutaj... Ale sam fakt chyba tutaj na samym środku Sarandy widziałem, że jest ten kościół taki ortodoksyjny, zaraz są jakieś ruiny, To są synagogi i jeszcze jest zaraz meczet, tak, obok. Więc dokładnie. A na samym wzgórzu, który zawsze tak ładnie widać, biała świątynia, bo to nie jest meczet, właśnie turyści to mylą, no bo jest kopuła na górze, natomiast nie ma minaretu, więc nie jest to meczet, to są wyznawcy baby. Babiści. Jest to taka mieszanka, wiesz, tak do końca też nie jestem pewien, jak to wszystko do końca jest skonstruowane, ale jest to trochę islamu, trochę judaizmu, pewnie parę rzeczy i z chrześcijaństwa wyciągnięte. Taki po prostu jest to też kwestia wyznania. I na naszym kanale też jest film, nazywa się Baba Hazis. Byliśmy zaproszeni na dużą uroczystość otwarcia na pobliskiej wiosce właśnie świątyni Baby Hazis. Więc to też jest bardzo fajnie się bawią ci ludzie, w sensie świętują, bo to było świetne. Tak. Oni się w ogóle nie wstydzą takich, że tak powiem, kultywowania tych tradycji, tych ludowych. Absolutnie. Teraz był dopiero co chyba Łukasz, ten festiwal ludowy. Był festiwal. Tutaj był w Zamku Lekursji występował Zeri z Sarandy.
też bardzo Tak. fajny zespół, który polubiłem w tamtym roku i też fajnie było się z nimi jakoś tam Jeszcze to trwa tutaj. Zobaczymy, wiesz, jak będzie to wyglądało za 10-15 lat, jak pokolenie, które teraz kultywuje tą tradycję, no niestety już odejdzie i na przykład wejdą nowi. Chociaż światełko w tunelu jest, bo jak właśnie jesteśmy na różnych uroczystościach i te słynne męskie polifonie tutaj są uruchamiane, to przy stole są różne pokolenia. Od starszych właśnie panów Albańczyków, poprzez powiedzmy w naszym wieku, aż po młodych Ale wręcz też, nastolatków. też tutaj był któregoś dnia w Saradzie występ jakichś lokalnych artystów i był też zespół taki właśnie folkowy i powiem Ci, że ci ludzie się tak bawili i to właśnie od najmniejszego do najstarszego tańczyli, czy ten zespół zszedł potem, wiesz, bo to na deptaku była taka impreza. I na bulwarze. I ten zespół potem zszedł po koncercie tutaj wśród ludzi, robili te tańce, Tak. wszyscy się bawili. No, To wiesz, jest, no to tak. też jest fajnie, że nie ma takiego, no nie no, takiego wstydu, że to nie wypada, bo to taki, wiesz, Nie, absolutnie. Oni u nas bardzo w Krakowie lubią się jaka bawić. nie tańczą, nie jakieś takie, wiesz, takich rzeczy. Nie? No tutaj, jeżeli już wchodzimy w kwestie zabaw i tańczenia, no to wielu turystów pyta się, a gdzie tu można pójść na dyskotekę potańczyć? No właśnie w Albanii niekoniecznie jest to normą, żeby młodzież tańczyła, a tym bardziej w parach, czyli mieszanych, mężczyzna z kobietą. Dlatego dla nich, jak my na przykład w Lulu organizowaliśmy jakieś imprezy, czy to baciatowcy przyjeżdżali, czy młodzież studencka i karaoke i tutaj też tańczyli razem w parach, no to Albańczycy tu przychodzili i wręcz z Dla nienacka. nich coś nowego. No, bo dla nich to jest, wiesz, oni tego, ja nie wiem, czy do końca nie wiem, czy im nie wolno tego Ale zobacz, że robić. to tak jest, przecież ci Albańczycy tak naprawdę to kilkukrotnie więcej ludności mieszka poza granicami, że oni przyjeżdżają, mieszają się, widzą, co się dzieje na Ja świecie. wiem, tylko mi ale- chodzi bardziej o to, że być może im kultura tego nie pozwala, albo tym bardziej jeszcze... Może bardziej są otwarci niż na zewnątrz, a tutaj przyjeżdżają i tak muszą te normy... Ale teraz powiem Ci, coraz bardziej widzimy, że jednak zaczynają trochę tam pląsać dookoła stoliku, bo to najczęściej widać w klubach, które odwiedzamy, że zaczynają powoli już zmieniać te swoje nawyki i coraz więcej lokali tego typu z muzyką taką do tańczenia jednak porusza tych ludzi, tam gdzieś tam zaczynają, jak ja to mówię, obcasem szurać po więc myślę, że trochę tego świata, tej Europy tutaj przychodzi, ale zaznaczam, ja nie do końca jestem pewien, czy tutaj czasami, czy kultura, czy religia po prostu nie ma pewnych ograniczeń co do tego tańczenia właśnie w parach, bo jeżeli chodzi o imprezy właśnie takie kulturowe, czy właśnie religijne, to oni absolutnie wszyscy tańczą razem i są pomieszani, starzy z młodymi oraz kobiety i mężczyźni, no ale to są tańce religijne, tak? Bo w takich też... Turyści, którzy przyjeżdżają gdzieś z Europy, to trochę są zdziwieni, że Tak, tutaj nie ma- że myślą, że to wiesz, to jest taka, no Saranda to można powiedzieć, że najlepszy kurort, jeśli chodzi o Albanię tak naprawdę. Tak bo jest postrzegane. Tak jest postrzegana, wiesz, taka mała Nicea albańska, nie? A przyjeżdżają i tutaj za bardzo dyskotek ani takich rzeczy nie doświadczają. Dlatego jest takie, wiesz, u nas od czasu do czasu organizowane są i karaoke, i takie wieczory, gdzie muzyka trochę głośniej gra i jeżeli są turyści, to... A czy nie miałeś takiego na przykład, nie wiem, takiego jakiegoś konfliktu kulturowego, że wiesz, że nie wiem, komuś Nie. może nie pasować, że ty organizujesz, a Nie. tutaj tak nie Nie. bardzo. Czy oni po Absolutnie prostu nie. nie robią tego, Nie. jakby nie robią, sami nie robią tych imprez, ale też nie ograniczają cię, że Wiesz co, albo źle, nie wiem, źle ostatnio na to przykład jest odbierane. u Oryskiego w Rock Cafe, jak były kończone szkoły, to przyjechało dużo autokarów chyba z Tirany, tak mi się wydaje, młodzieży i tam regularne balety były, więc oni tobie też tam tańczyli. Natomiast my nie spotkaliśmy się tutaj z żadnymi problemami albo jakimiś... Jeżeli, wiesz, są przepisy, które regulują, do której godziny na przykład ma grać głośna muzyka, my się oczywiście tego trzymamy, ale tak jak mówię, są organizowane różne spotkania, imprezy. Słynny zresztą już nasz Sylwester, który do tej pory był 1 czerwca robiony. No właśnie, powiem ci, że nie wiem, co zadać w tym roku. Zastanawiałem się, o co chodzi z tym Sylwestrem. I tak, powiem ci, Już jeszcze kilkukrotnie sprawdzałem daty, mówię,
Nie, no, pierwszy. mówię, może mieć jakiś Teraz post jakiś przestawiliśmy tą datę z 1 czerwca na 1 taki ładny lipca. post jest taki biały, Tak, tak? już tłumaczę. Nie ma to nic wspólnego z filmem Ladies, gdzie one sobie tam 31 lipca robiły sobie tego Sylwestra. Chodzi o to, że właśnie jak my tu przyjechaliśmy, były te lockdowny, turystów tutaj nie było, ludzie byli w domach pozamykani. Zresztą chyba jak był regularnie Sylwester w którymś roku, też chyba były zakazane te imprezy, więc my stwierdziliśmy, że w związku z tym, że nagle otwarto te granice i ci turyści mogą już przyjechać, no to zróbmy im jakąś imprezę tutaj, żeby mogli przyjechać, pobawić się, potańczyć. Więc wypadło, że akurat był to 1 czerwca. My akurat otwieraliśmy Lulu Cafe, więc było to otwarcie Lulu, był Sylwester i otwarcie sezonu turystycznego, 3 w jednym. I impreza, ja tak kolokwialnie powiem, zatrybiła, więc w przyszłym roku też powiedzieliśmy, że zrobimy. No i w tym roku też jest, ale... Czy to tylko społeczna ta Polonia tutaj, że tak powiem? Nie, no Znaczy, to jest dla każdego impreza. Dlatego wszystko- właśnie teraz przestawiliśmy tą datę z 1 czerwca na 1 lipca, ponieważ bardzo dużo turystów mówiło, że oni jednak przyjeżdżają teraz w lipcu, no bo w czerwcu jeszcze dzieci, szkoły i tak dalej, więc oni nie za bardzo mogą tu przyjechać i prosili o to, żeby to albo zrobić drugiego Sylwestra. Więc stwierdziliśmy, że przestawimy go na 1 lipca, więc będzie impreza tematyczna. Wróciliśmy do pierwowzoru, bo pierwsza impreza była na biało, czyli po prostu ubierasz się jak chcesz, byleby na biało. No właśnie, bo z tego co widziałem, to Albańczycy być może tak jak mówisz, mają zakazane to, znaczy zakazane, ograniczenia kulturowe, ale widzę, że chcą się bawić, bo właśnie tam przypomniała mi się jedna sytuacja na tym właśnie deptaku, gdzie były to była sobota bodajże chyba w tamtym tygodniu i była taka nietypowa sytuacja, słuchaj, że DJ-ka się rozstawiła na środku tej promenady tego deptaka i takie kolumny ogromne i cały ten swój mikser miała na sprzęt. I powiem Ci, że wszyscy, wszyscy dookoła niej zatrzymali się i się wszyscy tańczyli, bawili, a najbardziej to się bawił się z przodu przed całą konsolą jakiś rozszalały, rozumiesz, Albańczyk. A jeszcze co lepsze, bo ktoś zadzwonił po policję, policja przyjechała, nie wiem, chcieli ją usunąć, to stanął jeszcze w jej obronie, bo on powiedział, że on chce tańczyć. No tak, bo Albańczycy trochę zaczynają To było śmiesznie już, wyglądało. trochę zaczynają już jakby pilnować przepisów. No i jednak, wiesz, takie rozstawianie się na promenadzie, a szczególnie w sezonie turystycznym, no jednak powoduje, że no, trzeba płacić po prostu tak zwane placowe. Więc jeżeli nie Ale wydaje mi się, że to było wiesz, to bardzo, bardzo spontaniczne, bo to widać, że było wiesz, to wszystko na statywach, i tylko przeniesione głośniki, wiesz, DJ-ka, świetną muzykę, bo powiem Ci, że jak tak sobie zrobiłem, nagrałem dookoła ludzi, to słuchaj, no ludzie, jak ludzie starsi się bawili, no to po prostu ja byłem w szoku. Wiesz. Ja wiem, tylko chodzi o to, że Albania w związku z tym, że jest kandydatem do Unii Europejskiej, więc oni powoli te wszystkie zasady i przepisy próbują tutaj wprowadzić i egzekwować. Zresztą nasi znajomi właśnie od Baciaty, którzy tutaj przyjeżdżają systematycznie, kiedyś też poszli sobie na bulwar, wzięli głośnik, ten taki przenośny na baterię, zaczęli tam włączyli muzykę i zaczęli tańczyć i tych ludzi też zapraszać do tańca. No i 5 minut to nie trwało i policja przyszła, zapytała się, czy mają zgodę od Urzędu Miasta, od Baszki, że mogą tutaj takie rzeczy robić. Oni powiedzieli, że nie. No wiesz, mandatu nie dostali, ale policja powiedziała, że trzeba w takim razie iść do Baszki i takie zaświadczenie zdobyć, zapłacić tam jakąś kwotę. Okazało się, że to jest niedrogie, łatwe do załatwienia i na drugi dzień już byli tu legalnie, na placu rozstawili się i wszystko było ok. Więc bardziej chodzi o to, wiesz, chciałem zwrócić uwagę, że jednak Albania stara się wprowadzić pewne zasady, pewne normy. No niestety czasami te proeuropejskie, no ale w związku z tym, że są kandydatem do tej Unii Europejskiej, to tak robią. No właśnie, że tak powiem, to co powiedziałeś, nasuwa mi takie dwa pytania, bo czy rzeczywiście widać, że ci Albańczycy chcą do tej Unii Europejskiej wejść, bo ja wyczytałem, że 96% jest poparcia tego, ale to dla mnie to chyba jest nierealne. 96% chyba Nierealne. urzędowego No właśnie, poparcia. nierealne dla mnie to są takie informacje, bo nie chcę mi się wierzyć, że Wiedza Albańczyków na temat Unii Europejskiej i życia na Zachodzie. bo być może oni chcą, nie wiem, być może oni chcą, dla nich to jest takie dążenie do jakby
no, żeby wskoczyć na ten level up, żeby byli na równi, wiesz, traktowani jak... Powiem Ci, że to jest bardzo złożony temat. Większość Albańczyków, którzy nigdy nie stąd nie wyjechali, mieszkają tu na miejscu, oni nie wiedzą. Oni widzą tą Unię, tą Europę, ten Zachód tylko poprzez turystów, którzy tu przyjeżdżają, którzy przywożą ze sobą te pieniądze i wydają tutaj na miejscu. Takie lub inne te pieniądze, wtedy nie ma znaczenia, ale oni to widzą. Ale to też kreuje taki wizerunek, że jednak w Europie Niestety, ma pieniądze, tak? Niestety tak. Że ludzie żyją na jakimś poziomie, wiesz... My spotkaliśmy się wielokrotnie z takimi opiniami, że oczywiście ja będę to bardzo przejaskrawiał, że Albańczycy myślą sobie, ci nieświadomi, że po prostu w Unii Europejskiej to wiesz, pieniądze rosną na drzewach i można je sobie zrywać. No nie. Rzeczywistość jest zgoła inna i oni po prostu, my ich trochę uświadamiamy, więc myślę, że nie tylko my Polacy, ale też inni imigranci, którzy tu przyjeżdżają z Unii Europejskiej, staramy się im pokazywać, na czym polega Unia Europejska, że jest to twór bardziej polityczny niż gospodarczy i wiąże się z wieloma nakazami, zakazami, więc myślę, że ta świadomość się trochę zmieniła. Myślę, że trochę dzięki Znaczy nam. też jest taka, wiesz, dysproporcja, bo widzę, że albo na przykład są takie bardzo takie rozklekotane te Mercedesy takie stare, albo za chwilę patrzę, wiesz, jedzie A to już Cadillac. poruszasz zupełnie Nie, bo wiesz, bo zastanawiam się, czy jest duża ta klasa średnia tutaj, bo jakby straszna dysproporcja jest, przynajmniej tu w Sarandzie, jak widzę. Jest to ciężko mówić tu w ogóle o klasie średniej. Albo to ci Oczywiście. pasażerzy gdzieś tam z gór, wiesz, albo takich, gdzie tam te światła w tych samochodach, tych Mercedesach, to już chyba przeżółkło od tego słońca, nie? Że ja nie wiem, czy to światło świeci, wiesz. Jest to, to jest taki złożony temat. Ja bardziej twierdzę, że w Albanii dla tych ludzi, nazwijmy ich takich zwykłych Albańczyków, jest zwykłych Albańczyków bardziej nie jest ważny status materialny i jakość jego samochodu, tylko to, że on jeździ i przemieszcza go z jednego punktu do drugiego. I to jest dla niego ważne. Natomiast to, że on ma porysowane drzwi, No ale jednak, wyciągane- wiesz, ten kult Mercedesa ciągle jest gdzieś tam, wiesz. no to wiesz, to się wywodzi Bo już to jest, wiesz, z zamieszku wschodzie, tak? czasu. Tak, Gdzie nie mogli mieć w ogóle tych Słońce na samochodów. rogu jeździło Mercedesem i Mercedes był wtedy najlepszym pojazdem. Teraz troszeczkę się to zmieniło. Wiele marek wjeżdża tutaj, jak ja to mówię, na drogi. No i widzimy tutaj i te stare Mercedesy, ale i też nowe G-klasy po 1,5–2 miliony, więc naprawdę Dokładnie. No i kurczę, sama znaczy nie turystyka, tylko same, jak widzę, wiesz, ja w tamtym roku byłem w Sarandzie i nie wiem, jedna trzecia tych budynków w ogóle nie było w Sarandzie. Teraz przyjeżdżam, patrzę, a tu apartamentowiec, tam gdzieś w skale wykute, tu już następna skała wykuta, coś się jeżeli dzieje. chodzi, tak, jeżeli tak- tak myślę, się że lepiej teraz rozwija, jest że- boom budowlany w ogóle w Albanii. Saranda, tak jak już wcześniej mówiłeś, jest takim przez turystów i przez inwestorów najbardziej poszukiwana i taka popularna wśród nich, dlatego też jest najdroższym miejscem w całej Albanii. Natomiast popyt na nieruchomości w Sarandzie i w okolicy zdecydowanie jest większy niż podaż, dlatego teraz mamy ten największy boom budowlany. Rozpoczyna się wiele budów, wiele placów jest już posprzedawanych i nawet jeszcze nie są wkopane pierwsze łopaty przysłowiowe, chociaż tutaj nie wbija się łopaty, Koparka w skałę. tylko młoty, tak, hydrauliczne, które kują skałę. To już są, przykład mamy tutaj na 5. ulicy, na razie jest wykute miejsce, wyrównane, przygotowane, a już 2 ostatnie piętra są kompletnie sprzedane. Więc to pokazuje, jak bardzo popularna staje się Albania jako destynacja Czyli to jest turystyczna, takie ostatnie ale miejsce też tak naprawdę inwestorska. dla takich, powiedzmy, inwestorów, którzy jeszcze, powiedzmy, dla takiej klasy średniej, powiedzmy, w Polsce, no bo rzadko kogo stać, żeby, powiedzmy, gdzieś na Lazurowym Wybrzeżu zainwestował, czy gdzieś w jakimś fajnym kurorcie. Czy to są ceny na przykład porównywalne do Warszawy, czy jeśli chodzi o na przykład mieszkania, czy to już poszło level, wiesz? No nie, właśnie tu Cię zaskoczę. Czy to jest jeszcze ostatni gwizdek, żeby zainwestować na przykład w mieszkanie? Ja zawsze twierdzę, że jest ostatni gwizdek. I to jest moje trzecie powiedzenie w marketingu i jakby w biznesie. Czyli wczoraj było tanio, a jutro będzie drożej.
Więc dzisiaj jest zawsze najlepszy czas na to, żeby coś zrobić, coś zacząć lub w coś zainwestować. Ale jeżeli chodzi o Albanię, no to jest to teraz bardzo atrakcyjny i bardzo potencjał tutaj tego kraju jest duży. Nieruchomości, myślę, że takie, nazwijmy to, w standardzie, który pasuje Polakom, to ja to tak określam, zaczynają się od 1600 euro za metr kwadratowy. Już teraz, bo jeszcze rok temu to były około 1000. Teraz już po prostu podrożały. W związku z tym, że naprawdę sporo ludzi zaczyna się interesować Albanią pod kątem inwestorskim, kupując nieruchomości tutaj, licząc na to, że te nieruchomości, nawet jeżeli nie będą, jak ja to mówię, puszczane w obieg wynajmu, zarobią pieniądze i tak się dzieje. Tutaj na przykładzie naszego apartamentu, ja to pokazuję, bo wiem z autopsji, że jak kupiłem 3 lata temu apartament, to teraz jest wart 2,5 raza więcej. Więc ten wzrost wartości w kwadracie... Przepraszam, że to jeszcze nie koniec, bo Nie. jednak masz jakieś tam ograniczenia, jeśli chodzi o Sarandę, no bo już więcej nie wybudujesz niż możesz, jeśli chodzi o, no chyba, że będzie się to rozszerzało na przedmieście. Na razie idzie w górę. Tak, ale wiesz, chodzi o miejsce do wybudowania kolejnych nowych apartamentów, jednak w tym stałym ścisłym centrum, gdzie jeszcze, wiesz, można fajnie zarobić na wynajęciu. No zobaczymy, może tu jeszcze, wiesz, z Arabii Saudyjskiej przypłyną statki, piasek będą, będą usypywać kolejną. Kto wie, co się będzie działo. Wiesz, na razie to są takie trochę śmiechy, kichy, ale w Dubaju też zrobiono wyspę, więc dlaczego by nie w Albanii. Natomiast jakby wracając do realiów teraźniejszych, myślę, że wzrost wartości będzie znaczący, natomiast trzeba liczyć, że taki dobra, nowa lokalizacja w nieruchomości to jest w rzędu około 2000 euro za metr kwadratowy stanu deweloperskiego w Albanii. Nie będę się tam rozwodził teraz, jak to wygląda, bo ktoś jak będzie zainteresowany, to się tam skontaktuje i będę mógł mu to opowiedzieć, więc nie ma sensu teraz. Ale stan deweloperski tutaj jest zdecydowanie wyższy niż w Polsce. Ale czy też pośredniczy na przykład w Polak by chciał się odezwać i wiesz, i kupić mieszkanie, czy też jakby powiem, że oprócz kawiarni jakieś tam dodatkowe usługi, prawda? To znaczy tak, jeżeli chodzi o pośrednictwo, to nie, bo to już zaczyna regulować również prawo albańskie, więc my nie pośredniczymy w kupnie sprzedaży, natomiast oczywiście pomagamy Polakom w poszukiwaniu takich nieruchomości oraz wskazujemy osoby, a głównie są to agenci nieruchomości, którzy mają odpowiednie licencje, biura swoje agencje nieruchomości, które w sposób bezpieczny i pewny przeprowadzą całą transakcję i wywiążą się z danych zobowiązań co do na przykład wybudowania nowego apartamentu, bo to też jest istotne, albo przy zakupie już istniejącego, bo tutaj jest mnóstwo takich krótków, na które trzeba po prostu uważać. Głównie wiesz, chodzi o widoki na morze. Jest na przykład sytuacja, jeśli Polak by chciał tutaj przyjechać i wiesz, założyć biznes, bo też z tego co wiem, to jesteś w stanie jakoś nam pomóc, tak? Mam swój, więc... Czy też jest to na tyle skomplikowane podatkowo i wiesz... System podatkowy jest zdecydowanie przyjemniejszy niż w Polsce, więc akurat dla mnie jest super. Więc, jeżeli chodzi o system podatkowy przy jednoosobowych działalnościach czy przy spółkach, zdecydowanie korzystniej to wygląda niż u nas w kraju. Tak, no to fajnie. A powiedz mi jeszcze sytuacja, jeśli chodzi właśnie stricte o bezpieczeństwo. Czy nie, przydarzyły się jakieś sytuacje no niebezpieczne, tutaj wiesz, no bo tu generalnie tu przy promenadzie samym to wiadomo, że tu się ludzie kręcą, jest bezpiecznie, ale czy można na przykład spokojnie sobie spacerować po mieście? I to też właśnie zachęcam też do różnych wycieczek pieszych po Sarandzie, bo to już nie mówię o wyjazdach gdzieś tam w góry, no bo to też można sobie organizować i też takie mamy w ofercie. Natomiast jeżeli chodzi o Sarandę, wiemy też to z własnego doświadczenia, jak my tu przyjechaliśmy pierwszy raz, no to chodziliśmy tam, wiesz, promenada, jeszcze wtedy stara, przed remontem, no i ewentualnie pierwsza ulica, a dalej już tak zaglądaliśmy, mówimy, o kurczę, to może tam być niebezpieczna.
i za pierwszym razem też nie poszliśmy wyżej. Natomiast jak przyjechaliśmy w październiku i nas zaczęto wozić po tych ulicach i pokazywać te nieruchomości, nagle się okazało, że na trzeciej, na czwartej, czy tak jak my jesteśmy na piątej ulicy, jest normalne życie, normalnie się funkcjonuje, no i co najważniejsze, jest mega bezpiecznie. Potwierdzeniem jest to, że jak my tu przyjechaliśmy te 3 lata temu, ja musiałem na chwilę jeszcze wrócić do Polski, załatwiać tam swoje sprawy firmowe i Magda z Kają zostały tutaj same. One są żony, tak? Tak, więc one sobie same chodziły wieczorami, ciemno było, przez te właśnie zakamarki takie sarantiańskie pomiędzy tymi domkami i apartamentowcami i nigdy, absolutnie nigdy nie spotkało je nic, co by mogło wzbudzać jakiś niepokój albo nie daj Boże poczuć się, że jest się zagrożonym. Więc zachęcam wszystkich turystów do naprawdę chodzenia po tej sarandzie, bo jest fajna ta saranda, że tak powiem. Nie, właśnie takie też miałem podobne odczucie, bo nawet w tamtym roku jak byłem, to wiesz, cały plecak miałem sprzętu, drona, kamery, wiesz, no, i nie chodziłem 12 w nocy, wiesz, po 12, gdzieś, to nie tylko tutaj deptaki, tylko zastanawiam się, czy ja miałem takie szczęście, że po prostu mogłem sobie swobodnie chodzić i czy po prostu tak jest. Nie? Tak jest. Absolutnie. Oczywiście to nie znaczy, że należy ten plecak zostawić Nie, wiadomo, środku że to ulicy i sobie gdzieś tam iść na kawę, bo to nie o to chodzi. Ale na pewno po pierwsze nikt cię nie zaczepi, będzie spokojnie i tak jak wspominałem wcześniej, gdyby nie daj Boże byś się zgubił gdziekolwiek, jak zapytasz kogokolwiek na ulicy, jak masz wrócić gdzieś tam na któreś miejsce, to często, gęsto może się zdarzyć nawet tak, że ktoś cię weźmie do swojego samochodu i cię po prostu zawiezie na miejsce tam, gdzie pokażesz, gdzie ty mieszkasz i nie będzie żądał za to żadnych pieniędzy, absolutnie. Wręcz nie wolno nalegać, bo raz możesz zaproponować, ale jak drugi raz powie Albańczyk, że on nie chce, to nie należy, bo może się nawet obrazić na ciebie, że on to zrobił ze swojego czystego i otwartego serca, bo chciał ci pomóc, a nie dla żadnych pieniędzy, więc też, zresztą my naprawdę, no nie mówię, że często, ale zdarzają się takie sytuacje, gdzie na przykład Maciek, z którym jeżdżę i kręcę filmy, zepsuł mi się skuter 40 km od Sarandy, więc jakiś pan go zobaczył, przyjechał swoim pick-upem, zapakowali ten skuter na samochód, po drodze zajechali do jego prywatnego domu, dał mu jeszcze pomidory, przywiózł go tu do Sarandy i nie chciał w zamian żadnych pieniędzy 40 km tam i z powrotem, a wiesz, że w Albanii paliwo nie jest tańsze niż w Polsce. 179 chyba leków, to tankowałem ostatnio. Więc nie jest tanio, więc oni po prostu nie chcieli żadnych za to pieniędzy, podziękowali mu. Oczywiście Maciek też powiedział, że bardzo, bardzo dziękuję, ale tacy są Albańczycy właśnie. To się tyczy oczywiście wszystkich, oprócz taksówkarzy. To jest ich biznes. Nie, ja wiem, tylko powiem szczerze, że w tamtym roku miałem tak, że raz mnie zabił za taką postać, mnie za taką. Dlatego w Albanii Trzeba jest się od zgoda razu zasad. dogadywać na początku. I nie dotyczy to tylko taksówkarzy, bo jeżeli cokolwiek chcesz tutaj zrobić, nie wiem, pomalować drzewka na biało, czy posprzątać przed knajpą, czy umyć szyby w lokalu, to najpierw pokazujesz, co jest do zrobienia i pytasz się, za ile on to zrobi. Jeżeli powie ci cenę, to taką robicie, a nie, że bo to on ci powie, że krzyknie taką cenę, ty powiesz, o matko, ja tutaj, ale nie ustaliłeś tego wcześniej, więc teraz płać. Więc to jest też taka zasada, że zawsze się umawiasz przed. I ja już się tego też nauczyłem i zawsze pytam się przed czymkolwiek, ile to będzie kosztowało. Czy to jest naprawa samochodu, czy to jest jakaś tam inna kwestia, którą trzeba załatwić. Zawsze cena jest ustalana przed wykonaniem usługi. To też ważna wskazówka dla turystów i dla ludzi, Tak, i z którzy taksówką jest tak samo. Najpierw przecież pokazujecie mu, gdzie chcecie jechać. I jeżeli on powie cenę, no to albo się godzicie na to, albo nie. Ciekawe, czy to, bo nawet nie sprawdziłem, bo czy te taksówki mają w ogóle jakieś taksometry, czy cokolwiek, bo wydaje mi się, że zawsze mi się pyta, mają. wydaje mi się, że zawsze pyta, gdzie jedzie, gdzie jadę, ja mówię tu, a to tyle. Zresztą Nie będziemy powielać tematu ja wiem, że mam fiskalnego. stałą mam tą kwotę od portu, gdzie wysiadam z tego, do Lajosa 1000 tych leków.
Nie wiem, czy to jest dobra cena, czy nie, ale no taką podaję. Dobra cena, no, szczególnie jeżeli mówimy o sezonie turystycznym, więc myślę, że Bo tu jednak trochę się musi namęczyć w tych korkach, bo tu zawsze od Lajosa jak jedziemy w dół, zawsze korki. no są, dlaczego ja się Znaczy poruszam korki albo to ciężko powiedzieć, że korki, no bo to jest kwestia tego, że wszystko zależy, czy ktoś pójdzie na kawę, czy nie. Bo jak zatarasuje, pójdzie na kawę, a jeszcze naprzeciwko śmieciarka stanie, no to jest poza to jest poza. katastrofa, To już tak Dlatego z plecy. po Sarandzie, a już w ogóle w sezonie turystycznym, idealnym środkiem transportu są albo skutery, teraz wszechobecne i naprawdę w tym roku jest ich o wiele więcej. To Dużo wypożyczalni jest. tak, nowo powstałych, z nowymi skuterami, co jest bardzo fajne i ważne, że są w ten stan techniczny, to jest bardzo dobry. Albo A to, co widziałeś hulajnogi. tutaj, jak na skuter, jak wypożyczasz skuter, to czy dają kaski? Bo ja tu nigdy nikogo nie Wiesz widziałem co? w kaski. Teraz się to, przepisy zawsze były te same, że trzeba było jeździć w kasku, chociaż jeszcze 3 lata temu, jak ja tu przyjechałem, to nikt nie jeździł. Teraz już coraz częściej gdzieś tam albańska policja egzekwuje to, a szczególnie jeżeli jest jakiś wypadek z udziałem motocyklisty czy tam na skuterze, no to wtedy już jest akcja cała i wtedy Ale wszyscy... słyszałem, że albańska policja jest bardzo miła, uprzejma, Ale absolutnie, jest frontem, że tak. frontem do klienta. Ale oczywiście, że tak. Ja powiem Ci, że zajechałem któregoś dnia, jak właśnie wracałem gdzieś, nie wiem, czy z Girokasy, czy z Glory, był taki parking, tam sprzedawali miody, wiesz, rakije, i tutaj kupiliśmy rakije, ale zanim kupiliśmy, to poczęstował nas takim kieliszeczkiem rakija. Ja mówię, ja nie wiem, czy mogę bo tutaj prowadzę samochód, nie wiem, czy mogę wypić taki a to strasznie mocno, bo ja nie wiem, co to była za odmiana, ale to już, Dobra. to już pachniało, powiem Ci, że dobrym trunkiem, dobrze zrobionym trunkiem, ale on powiedział, że śmiało pij, tutaj policja spokojnie. Natomiast oficjalna wersja jest taka, że przepisy mówią tutaj o tym, że 0,0. Tak, więc raczej jak ktoś jedzie, to nie pije. Więc tak mówią przepisy i do tego oczywiście wszystkich zachęcamy. Dlatego nie wypiłem, w domu zostawiłem i kupiłem i w domu wypiłem. Więc, tak, trzeba na to uważać, bo no już policja ma alkomaty i zdarzają się kontrole trzeźwości i tego Pewnie to jakaś nowość, że mamy te tak? Natomiast jeżeli jest kolizja, to bezapelacyjnie jest badana trzeźwość, tak samo jak i u nas, więc dlatego nigdy nie wiesz, co Cię na drodze spotka, więc lepiej być na to przygotowanym i jeździć na trzeźwość, tak powiem. Więc absolutnie na to. Ale tak jak mówię, skuter, hulajnoga to są najlepsze środki transportu w lecie, w Sarandzie. Natomiast my oczywiście poza sezonem jeździmy sobie tutaj też samochodami, chociaż te korki też się poza sezonem zdarzają. No, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o Sarandę, no to w sezonie tu jest Armagedon. A powiedz mi, co ciekawego można tutaj robić? Generalnie no, pomijając plażowanie i takie, wiesz, relaks gdzieś Jest tam, bardzo dużo rzeczy do bo wiem, do że ty zwiedzania, do organizujesz, robienia. że organizujesz też Tak. różne jakieś wyprawy. Ale oczywiście to wszystko jest jakby związane z tym, co kto lubi, bo są osoby, które lubią leżeć, jak ja to mówię, plackiem na plaży i się opalać całymi Właśnie godzinami. to jest najgorsze dla mnie, powiem szczerze. Wiesz co, Znaczy najgorsze. ja tego nie oceniam, każdy ma do To wyboru znaczy, dla mnie co jest chce. najgorsze, bo powiem ci, ja też tak spędzałem kiedyś tam czas, ale coś mi się przestawiło. A powiem ci, dojrzałeś. wiesz. Dojrzałem do tego, może oni też chcą żeby zwiedzać. Więc Saranda zresztą w ogóle jest bardzo fajnie usytuowana, jest super bazą wypadową do wielu wycieczek oraz do zwiedzania wielu ciekawych miejsc. Oczywiście my w tych filmach naszych sporo pokazujemy miejsc, do których ktoś jak wypożyczy sobie samochód, to może sam dojechać. Natomiast wycieczki, które akurat my organizujemy, wyprawy w takie dzikie albańskie góry, wioski, no to ja to tak zdrowo podchodzę do biznesu. Są biura podróży, które organizują duże wyprawy tymi jeepami w miejsca tak zwane turystyczne, widokowe i tak dalej. I niech sobie je robią i absolutnie je również polecam i czasami też klientów odsyłam do tego. Natomiast to, co my oferujemy, to są wyprawy niszowe. My jeździmy tam, zresztą takie mamy hasło, nawet tam, gdzie turystów nie ma. Więc jeździmy po górach dróżkami, po których biura turystyczne nie jeżdżą. Turystów naprawdę, jak się tam spotyka, to jest wielkie wydarzenie.
pokazujemy tą Albanię od tej drugiej strony, takiej właśnie spokojnej, No to jest dzikiej właśnie bardzo i naturalnej. To jest właśnie bardzo fajne, bo powiem Ci, że ja tak gdzieś tam sobie opracowałem plan, co chcę zwiedzić i w tamtym roku, i w tym roku, ale no nie wszędzie to wychodzi, tak jak mówisz, nie wszędzie to wychodzi tak, że jadę i jestem w miarę tam sam w tym miejscu, bo teraz gdzieś tam koło Girocastro znalazłem fajny kanion, zapomniałem, z tymi wodami termalnymi, z takimi basenami. To w Też Permecie. w Permecie. I przyjechałem też, mówię, kurczę, może uda mi się przyjechać i wiesz, i będę w miarę tam sam w tym miejscu, ale przyjechałem, to nawet nie wszedłem powiem ci, do tych wód termalnych, bo nie widziałem sensu, bo jakbym wszedł, to mi się nie ruszył, bo tyle ludzi, mówię, wszyscy się wygrzewali, No, niestety. a jeszcze był upał taki, mówię, pewnie, no upał kto przyjedzie na tym, ale tam było tak porozstawiane, tam powiem ci, Albańczycy to w ogóle takie kampingi powstawiali. Tak, są. I tam wiesz, tańce, picie raki w tych basenach, tańce na To jest zewnątrz, wewnątrz. bardzo popularne miejsce. W lecie to na pewno, bo jest mega dużo turystów, natomiast w zimie bardzo dużo tam przyjeżdża również turystów, no bo znowu źródła są ciepłe i w otoczeniu kanionu oraz gór ośnieżonych to jest naprawdę mega przeżycie, więc tam można. Natomiast te wyprawy, które my organizujemy, zresztą w naszej ofercie jest wiele wycieczek, od tak zwanego krótkiego offroadu, który mamy raptem taki 2-3 godzinny tutaj po okolicznych górach, po całodniowe właśnie, te najbardziej popularna jest to wycieczka, całodniowa ze śniadaniem w górskiej takiej knajpce na wiosce i to jest całodniowa od rana do wieczora jeździmy naprawdę po trzech pasmach górskich i wzbijamy się na górę na 1600 metrów, stamtąd jest przepiękny widok i to są takie wyprawy offroadowe, ale mamy wycieczki na przykład którą odkryliśmy niedawno zresztą, miejsce właśnie, gdzie sery są produkowane, więc robimy też taką krótką wyprawę do tej warzelni, chyba warzelni, tak mi się wydaje, że to się tak nazywa profesjonalnie, gdzie te sery, tak, gdzie te sery są ważone. Jest to wyprawa krótka, szybka, ze zwiedzaniem i pokazaniem, jak ten proces wygląda, degustacją serów, wina, raki i wracamy z powrotem. Są wycieczki do Butrintu, są wycieczki do Blue Eye, Girocaster. Wycieczka do Girocaster jest bardzo atrakcyjna, bo jest przewodnikiem albańskim z licencją, który wprowadza Cię na zamek i opowiada Ci o tym zamku. To jest mega fajne, ponieważ no, w Albanii znowu prawo też to reguluje. A zamek jest, powiem Wam, że bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy. Ja się spodziewałem, że tam będą, wiesz, jakieś, nie wiem, no, średniowieczne, wiesz, jakieś zbroje, coś w tym stylu. A tam są działa jakieś ciężka artyleria, działa przeciwlotnicze. A już nie będę zdradzał, co jest na samej górze, wisienką na torcie. Ale tak jak mówię, na zamek. możesz tam pójść, kupić sobie sam bilet i oglądasz sobie, ja to tak zawsze kolokwialnie mówię, że oglądasz sobie kamyki i jarmanty, Tak. albo jedziesz z przewodnikiem, który Cię tam legalnie wprowadza i jeszcze ma wiedzę historyczną na ten temat i o tym Ci opowiada. No Więc właśnie. mamy taką wycieczkę w swojej ofercie. Oraz są jeszcze wyprawy takie krótkie na okoliczną wioskę. Czasami robimy też właśnie takie śniadaniowe wyprawy. A powiedz mi, jeśli chodzi o tą Polonię w Sarandzie, czy jest to liczna grupa osób? Wiesz co, generalnie w styczniu dostaliśmy informację z ambasady i konsulatu naszego w Tiranie, że oficjalnie w Albanii było wydanych 125 stałych pozwoleń pobytowych dla obywateli polskich. Natomiast aktualnie takich danych jeszcze nie mamy, pewnie one dopiero w styczniu będą podane, więc ja mogę się tylko domyślać, że one minimum będą dwukrotnie przewyższone. Widzimy to po samej Sarandzie, że tutaj sporo ludzi zaczyna przyjeżdżać i się osiedlać na stałe. W tym półroczu już z kilkanaście osób przyjechało, a jeszcze zapowiadają się kolejni, no bo gdzieś tam też w tym uczestniczymy trochę, no bo pomagamy im w tej całej procedurze tutaj, więc myślę, że ponad 200-250 osób będzie w przyszłym roku, a w samej Sarandzie, no to myślę, że może pod połowę tego podbiegać. No Saranda jest bardzo popularna. Drugim chyba miejscem będzie Vlora, bo Krzysiek, który tam mieszka,
też nam mówi, że coraz więcej Polaków. we Włoszech mam być w ciągu 2 lat lotnisko w ogóle Tak, oczywiście. zbudowane, więc tam w ogóle będzie... Jak będziecie, bo ty z Korfu, tak? Będziesz startować? Tak, z Korfu. Jak będziesz startować z Korfu, jak samolot będzie najprawdopodobniej właśnie leciał nad Vlorą, to z samolotu widać lotnisko, które jest budowane. Tak. Ja mam nawet ostatnio, jak leciałem do Polski, to specjalne zdjęcie zrobiłem. Więc Często latasz do Polski? nie. Rzadko. Nie. Ale to jest związane, wiesz, bardziej z procedurami tutaj na miejscu, bo my się staramy o pobyt stały już tutaj, więc to są też różne... Myślałem, że po prostu może trochę tęskni, że wpadasz trochę Wiesz, no, czasami tęsknię, no, trzeba odwiedzić rodzinę, ale tak na dobrą sprawę mówię, musimy kontrolować ilość dni, które opuszczamy Albanię, żeby móc później starać się o pobyt stały. Dokładnie, bo to regulują Tak, przepisy. w Tajlandii, że tam ileś czasu możesz być, że potem musisz wrócić, a potem znowu musisz przyjść. To znaczy tu akurat muszę być, więc nie mogę wyjeżdżać za często z Albanii, żeby spełnić warunek po 5 latach ubiegać się już o tak zwany pobyt stały, bo na chwilę obecną co roku muszę odnawiać ten pobyt tutaj. Natomiast jeżeli spełnię pewne wymogi, to 6. rok już będę mógł sobie przebór na pobyt stały zrobić tutaj. Więc dlatego też nie za często opuszczam Albanię. To bardziej pod kątem proceduralnym zrobione. A dwa, no wiesz, okej, rodzinę czasami trzeba odwiedzić, ale wyszliśmy z założenia, że bardziej atrakcyjne jest, jak rodzina do nas przyjedzie, bo mają wakacje, niż my pojedziemy do Polski, bo teraz tak na dobrą sprawę. A jeszcze takie Chyba, że na wybory. ostatnie na zakończenie pytanie, bo wiem, że jesteś zapracowanym człowiekiem, biznesmenem tutaj, bardzo mocno stąpającym po ziemi, ale słuchaj, byłem rano, jadłem tą jajecznicę, to był dla mnie taki hit. Powiem Ci, do tej pory jestem po prostu w szoku. Zapakujemy Nawet Ci na wynos. Nawet powiem Ci, że jak wychodziłem stąd, nagrałem takiego krótkiego vloga. Jestem już po śniadaniu w Lulu Cafe Saranda. Powiem Wam, że no takiego śniadania, takiej jajecznicy, jaką tutaj zrobili właściciele, ja nigdy w życiu nie jadłem. Naprawdę serdecznie Was zachęcam do przyjścia tutaj, bo to jest obłęd. To jest obłęd, ta jajecznica to jest obłęd i na pewno jest to jeden z powodów, dla których kiedyś wrócę tutaj do Lulu Sarandy i w ogóle wrócę do Albanii. Że to jest jeden z powodów, dla których na pewno jeszcze wrócę do Albanii, bo naprawdę jak wyszedłem, nawet sam nie wiedziałem z ilu tych składników to było zrobione, jak to było przyrządzone, to przyrządzała Twoja żona, czy... Tak. No, Lulu jest biznesem rodzinnym, więc pracuje tutaj rodzina i najbliżsi znajomi, którzy do nas przyjeżdżają i pomagają nam tutaj w sezonie tym szczytowym, turystycznym. Natomiast, no, jak dobrze wiesz, w każdej gastronomii najważniejsze są składniki, z których się to robi, no i oczywiście serce włożone w to wszystko, więc składniki staram się dobierać tutaj naprawdę najlepsze i najwyższej jakości. Nawet sam, ja jestem tak zły, że już muszę wyjeżdżać. Powiem Ci, że ja tu nie trafiłem do siebie kurczę wcześniej, bo no, tak mi to smakowało, nawet samo to jajko było już zupełnie inne niż u nas. No i dlatego ta Albania jest taka atrakcyjna. Ale i ta kiełbaska, ten ser taki, co mówię, że z góry przyniesiony, to wszystko skomponowane i przyrządzone, to właśnie sztuką jest zrobić coś przy jakiejś takiej, wiesz, no bo jajecznica to jest... Oczywiście umiejętności i to dopasowanie to serce, dokładnie. przyrządzenie potrawy to jest jedno, natomiast właśnie te składniki, dlatego my tworząc to miejsce od samego początku powiedzieliśmy, że nie idziemy tutaj, że tak powiem, po łatwiźnie, tylko szukamy produktów najwyższej jakości, począwszy od kawy, którą tutaj mamy. Szukaliśmy jej przez pół roku, aż w końcu znaleźliśmy takie ziarna, jakie nam odpowiadały i ta kawa naprawdę ma uznanie nie tylko wśród Albańczyków, bo oni dużo kawy piją, moim zdaniem są znawcami smaku i jakości tej kawy. Natomiast jeżeli chodzi o Włochów, którzy tak słyną z tej kawy, mamy bardzo dużo informacji zwrotnej od Włochów, którzy tu przyjeżdżają i mówią, że mamy rewelacyjną kawę, jeżeli chodzi o jej przyrządzenie. Dlatego począwszy od kawy po właśnie jajka, warzywa, owoce, nabiał, mięsa, wszystko naprawdę wyszukujemy lokalnych dostawców
gdzie trzeba nawet właśnie pojechać gdzieś daleko w góry i stamtąd przywieźć. Dokładnie, a to mówię, to składniki. jest wszystko dopracowane, tak, każdy szczegół, nawet sam wystrój lokalu jest tak piękny, że A to już to powiem Ci, że moja 100% ma. dokładnie, i moja żona się to był, wiesz, jakiś, właśnie to jakiś aranżator tych Był. Był. Magda ma takie talenty swoje, więc to ona się zajmuje zawsze, jeżeli chodzi o design, to pierwszym tworem był właśnie wystrój Lulu, ale teraz też pomaga właśnie inwestorom, którzy kupują apartamenty, to czasami pomaga im w urządzaniu tak w środku, jak to ma wszystko wyglądać. No i feedback jest raczej mocno pozytywny. Bardzo ładnie się tutaj zgraliście, widzę. Wszystko dopracowane że tak powiem, na piątkę. Dziękuję Ci bardzo, Ja że również mogłem się z bardzo Tobą spotkać, że znalazłeś ten czas tutaj dla mnie, żeby opowiedzieć mi, przybliżyć trochę kulturę Albanii i, no i przybliżyć mi tutaj to jest miejsce, w którym się znajdujemy i do którego wszystkich zachęcam. Wpadajcie tutaj do Roberta na kanał. Robert prowadzi Polacy w Albanii. Polacy w Albanii na YouTubie jest nasz kanał, gdzie właśnie te filmy pokazują tą Albanię z drugiej strony, nie taką, jak ja mówię, dosłownie turystyczną, chociaż też ją czasami pokazujemy, jaka jest ładna ta linia brzegowa, ale głównie staramy się przybliżyć życie Albańczyków i ich sposób na życie i kulturę. Więc zachęcam do odwiedzenia, będzie miło. Na dole zamieszczę wszystkie niezbędne informacje do Roberta. Robertowi na dzisiaj dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia. No, liczę na to. Do zobaczenia. Zapraszam. Dziękuję.